Widzę, że wszyscy są już tak, więc zaczynamy nasze warsztaty. Zaraz opowiem wszystko, co będziemy robić. Więc tak, dzisiaj przygotuję latkes i też przygotuję pączki tradycyjnie hanunkowo. Ale dzisiaj przygotuję takie 3 różne propozycje latkesów. Będzie tak latkes wegański, bez jajek. Będzie przygotowany latkes w gofrownicy na 2 sposoby. Jeden będzie ze słodkich ziemniaków, z batatów, a drugi będzie z tradycyjnych ziemniaków. Bardzo proste przepisy. Dlaczego używam gofrownicy? Wiemy, że Hanuka to jest święto, że wszystkie potrawy muszą być bardzo tłuste z oleju, ale no, czasami prawda, mamy trochę za dużo tego tłuszczu w swojej diecie, więc ja postanowiłam zrobić coś równie chrupiącego i dobrego, ale w trochę mniejszej po prostu ilości tłuszczu przygotowane. Wczoraj robiłam próby i powiem Wam, że super wychodzą takie gofry. Naprawdę są smaczne. Oczywiście jak będzie ktoś chciał, to może przygotować takiego gofra w gofrownicy, a potem na przykład może go jeszcze sobie odpiec na patelni na oleju albo na jakimś tam maśle. Ale naprawdę powiem Wam, że super wychodzą. I teraz opowiem, jak to będzie wyglądać. Więc wczoraj przygotowałam sobie różne półprodukty, które będę dzisiaj używała. Więc upiekłam bataty, po prostu je przekroiłam na pół i położyłam je na blaszce, na papierze do pieczenia. Trzeba je położyć tak, żeby tą przekrojoną stroną one były na blaszce skórką do góry. Wtedy one się tak bardzo nie przypiekają i nie są takie gorzkie, bo jak się za bardzo przypieką, to one czasami potrafią być gorzkie. A tak to są miękkie. I właśnie generalnie w ten sposób, że po prostu kładziemy je przekrojone na pół, kładziemy je tym przekrojonym do dołu na papierze. 250 stopni piec, termoobieg i dosłownie 15-20 minut, w zależności jakiej wielkości są te ziemniaki. Jeśli nie są zbyt duże, to będzie szybciej. Sprawdzamy. Najlepiej, słuchajcie, taką wykałaczką dużą, po prostu nakłuć je w trakcie pieczenia. Jeśli wchodzi gładko, to znaczy, że ziemniaki są gotowe. Następnie do drugiego mojego placka potrzebowałam ziemniaki w skórkach, w mundurku. To są akurat ziemniaki, takie można je kupić w siatce w Biedronce, takie umyte, gotowe. Takie ziemniaki kładziemy też bez żadnego oleju na papierze do pieczenia i pieczymy je, ale pieczymy je krócej. Pieczymy je do takiego momentu, że one nie będą całkowicie upieczone. Wbijamy patyczek, to on musi wchodzić tak do połowy i potem się zatrzymywać. Po prostu one muszą być tak nie do końca upieczone, te ziemniaki. Następnie obieramy z nich skórkę. I tak wyglądają po obraniu. I ścieramy je na taśmę, tak jak ścieramy ziemniaki do latkesów. Normalnie na takich grubszych oczkach. Na tych oczkach takich właśnie grubszych ścieramy te ziemniaki. One są właśnie takie, że nie do końca są takie na wpół suche, na wpół mokre, więc mają konsystencję taką trochę jak ziemniak surowy, ale są trochę podpieczone. I teraz właśnie powiem, jak przygotowujemy taki latkes. Więc potrzebujemy miseczkę. Najpierw może przygotuję ten ze słodkich ziemniaków. Potrzebujemy potrzebujemy kubek pire z ziemniaka słodkiego. Kubek to będzie około 2, znaczy takich, może tutaj teraz ja mam takiej średniej wielkości, to będzie 1,5 ziemniaka. Więc ja nawet nie będę teraz tego mierzyć, tylko po prostu od razu bezpośrednio przełożę do miski takiego batata.
przekładam do miski. One są po upieczeniu one są bardzo miękkie. Po upieczeniu one są bardzo miękkie, więc można je rozdrobnić po prostu widelcem. Pamiętajmy, że po upieczeniu taki ziemniak musi wystygnąć. Więc najpierw musi wystygnąć, a potem dopiero go używamy. Ponieważ będziemy tutaj dodawać jajko i gdyby batat był gorący, to jajko by nam się ścięło i nie byłoby dobre. Więc generalnie musimy mieć około kubka pire z batata, czyli ja tu sobie dołożę jeszcze taką połówkę, taką właśnie mniejszą połówkę i wtedy to będzie około właśnie jednego kubka tego pire z batata. Więc musimy to rozdrobnić tak, żeby po prostu było takie właśnie pire. Mogą być też większe kawałki, to nie musi być takie idealnie rozrobione. Nie musimy to robić absolutnie w żadnym melakserze, wystarczy to rozgnieść widelcem. Do tak przygotowanego batata dodajemy 2 jajka. Oczywiście jajka tutaj teraz rozbijam i sprawdzam, czy wszystko w nim w porządku. Więc ten z batata właśnie gofr latkesowy jest słodki, ponieważ ziemniaki są słodkie i nie trzeba tutaj dodawać żadnego cukru albo innego substancji słodzącej. Ale jeśli ktoś oczywiście lubi, to może coś bardziej słodkiego, to może sobie dodać, na przykład proponuję łyżeczkę miodu. Ale ja mówię Wam, że w zupełności słodycz z batata wystarcza. Więc mamy jajko, mamy batata, teraz dodajemy łyżkę mąki. Możemy dać zwykłej mąki, albo możemy dać jakiejś bezglutenowej, na przykład orkiszowej, albo na przykład z mielonych migdałów. Tak. No, następnie dodajemy startej skórki z pomarańczy. Dosłownie małą łyżeczkę otartej skórki z pomarańczy. To ma być tylko tak na smak. Trochę tej skórki. Może być też skórka z cytryny, jeśli ktoś lubi. Fajnie smakuje. I do tego dodajemy teraz, mieszamy. Ja tutaj dodam trochę płatków z migdałów. I mam właśnie takie płatki migdałów i też dodaję około łyżki płatków z migdałów. Możecie dodać również na przykład jakieś orzechy posiekane. To ma fajną strukturę, że potem w takim gofrze coś tam chrupie i to jest fajne. I teraz wszystko to musimy połączyć. Jeszcze można dodać tutaj na przykład trochę cynamonu, jeśli ktoś jest fanem. Również można dodać na przykład odrobinę gałki muszkatułowej, która podbija smak batata i też fajnie smakuje. I ja na przykład dodaję trochę soli, bo to jest fajne przełamanie pomiędzy właśnie słodyczą i jest ta odrobina tej soli i naprawdę fajnie to smakuje. Więc jeśli nie macie gofrownicy, to się nic nie dzieje, bo możecie użyć po prostu to ciasto na patelnię, najlepiej na rozpuszczonym maśle takim klarowanym, bo ono może się podgrzewać do wysokiej temperatury i nie spali się, albo na przykład na oleju kokosowym, bo ten olej kokosowy też fajnie nada smak, taki jeszcze będzie lekki posmak kokosowy, więc to jest dobry pomysł. I to samo w gofrownicy. Taką gofrownicę właśnie ja tutaj mam. Nagrzewamy do maksymalnej temperatury i bierzemy najlepiej pędzelkiem, ja tu mam taki właśnie pędzelek, masło klarowane i przecieram odrobiną
moją gofrownicę. Wymieszaną papkę nakładam na gofrownicę. Ja nałożę tak na środek taki okrągły placek, zamykam i teraz czekamy. Czekamy, aż będziemy możemy sprawdzić po prostu delikatnie otwierając i jeśli odchodzi gofr, to znaczy, że jest gotowy. Jeśli widzimy, że dalej się rozdwaja, na przykład góra się przykleiła do górnej części, a dół jest na dole, to musimy zamknąć i poczekać jeszcze chwilę i trzymamy kciuki, że po otworzeniu następnym razem będzie gotowe. Więc to jest właśnie propozycja słodkiego gofra, którego możemy podać z sosem jabłkowym. Ja tutaj przygotowałam sos jabłkowy i on jest najprostszy na świecie i taki mi się wydaje, że jest najlepszy. Po prostu potrzebujemy jabłko, najlepiej szarą renetę. Jeśli nie mamy szarej renety, to obojętne jakie jabłko, obieramy ze skórki, wydrążamy środek, kroimy na średniej wielkości cząstki i też do piekarnika na blachę, na papier 250 stopni. Pieczemy dosłownie 10 minut. Jak zobaczymy, że one zaczynają się rozpadać, to jest znak, że one są gotowe. Przekładamy do blendera. Możemy dodać, jeśli używamy jabłka, które są zwykłe jabłka, to możemy dodać odrobinę soku z cytryny, żeby dodać trochę kwaskowatości tym jabłkom. Jeśli używamy szarą renetę, to one są wystarczająco kwaśne i nie trzeba już nic dodawać. I tutaj teraz dodałam trochę właśnie też startej skórki z cytryny w czasie blendowania. Można dodać trochę cynamonu. I właśnie taki gofr, właśnie patrzę, jeszcze chwilę, taki gofr najlepiej właśnie smakuje z takim sosem. Oczywiście możemy go zjeść obojętnie jaką przystawką, na przykład możemy zrobić jogurt, jakieś owoce, które lubimy, do tego na przykład jogurt z cynamonem, do tego jakieś orzechy. Oczywiście możemy też z gałką lodów. Ja wczoraj właśnie zjadłam takiego z trochę odrobiną bitej śmietany i znalazłam jakieś lody w zamrażalniku i było, powiem wam, super smakowe. Lepiej niż, powiem wam, jakiekolwiek ciastko, więc właśnie widzę, że on już prawie gotowy będzie za chwilę, więc go zaraz wam pokażę i od razu przejdziemy do następnego gofra, też z gofrownicy, na czekolatkesa. Tym razem właśnie będzie na słono wersja. Na słono wersja. Zaraz wam powiem. A tutaj będę już powoli podgrzewać olej na patelni do pokazania wam tradycyjnego latkes, takiego smażonego na oleju. O, więc zaraz wam pokażę, pięknie wygląda. Ma piękny kolor, taki właśnie pomarańczowy, lekko złocisty. Jeszcze mogę chwilę go potrzymać, żeby nam była pewność, że jak go podniosę, to się nie rozpadnie. I teraz to wam zaprezentuję na talerzu, jak wygląda. Dobra, otwieram, odważam i wyciągam go. Więc fajnie z takim gofrem, o już prezentuję, jak fajnie wygląda. Fajnie jest z takim gofrem, pięknie pachnie, fajnie jest z takim gofrem, że po wystudzeniu można go odpiec w piekarniku albo na patelni, a wczoraj z mężem wrócił do domu, przygotowane były latkesy, wrzucił go do tostera i podgrzał go w tosterze. I powiem wam, że super się podgrzał w tosterze, był chrupiący i więc można zrobić sobie na przykład więcej na zapas, zamrozić, potem odmrozić i na przykład podgrzać w tosterze i na pewno będą pyszne. To jest właśnie wersja na słodko. Pachnie, słuchajcie, wspaniale. A teraz pokażę wersję na słodko. Ta sama zasada, czyli
używać te ziemniaki, właśnie, które wcześniej sobie upiekłam, ale pamiętam nie do końca. I to jest to samo. Potrzebujemy kubek ziemniaków. Dodajemy. Następnie potrzebujemy 2 jajka. Ale tym razem dam sera mozzarella i takiego sera mozzarella, ja mam taki właśnie już starty, dodajemy około 3 łyżek. 3 łyżek takiego sera mozzarella. I on daje świetny smak. Do tego właśnie łyżka mąki. To zależy właśnie od Was, jak tą mąkę chcecie użyć. To zależy od Was. I przyprawy. Dajemy sól. Ja mam pieprz cytrynowy, czyli to jest pieprz, skórka z cytryny. Bardzo fajny smak nadaje. Można dodać jeszcze, jak się właśnie lubi bardziej pieprzne, to więcej pieprzu zwykłego. I teraz tak, bardzo dobrze smakuje z taką zieloną cebulką. Można na przykład dodać taki miks. Koperek, pietruszka, zielona cebulka pokrojona. W zależności co się lubi. Właśnie nie proponuję za bardzo całej surowej cebuli dodawać do takiego, bo mi się wydaje, że smak będzie trochę za mocny, ale można spróbować. Ja właśnie wczoraj spróbowałam w wersji z porem i powiem Wam, że świetnie wychodzi z porem, bo por ma taki delikatny smak, ale właśnie ta zielona cebulka też bardzo fajnie smakuje. I właśnie ja teraz dodam taki miks z ziół, czyli cebulka, koperek i pietruszka. I dosłownie około, na taką porcję to można dodać około łyżki takich ziół. Oczywiście można wymyślić bardziej coś wyszukanego, na przykład właśnie jakieś, można dodać nawet bazylię, będzie też ciekawy smak. No i teraz chciałam powiedzieć, że właśnie te ziemniaki to jest tylko taka baza i tak naprawdę można tutaj dodać wszystko. Można tutaj dodać na przykład rozdrobionego brokuła. Można tutaj dodać również pieczarki. Na przykład ja teraz właśnie potem zrobię też takiego wersję właśnie z pieczarkami. Przygotowałam pieczarki, które wcześniej pocięłam na blachę. Skropiłam oliwą, dodałam trochę soli i dodałam trochę rozmarynu. I tak przygotowane pieczarki potem dodam tutaj i będę miała 2 wersje latkesa. Jedna będzie właśnie same ziemniaki, a druga będzie z pieczarkami. I właśnie to wszystko teraz zależy od Waszej wyobraźni. Można sobie podsmażyć na przykład trochę papryki na patelni i dodać takiej pokrojonej papryki do takiego placka. No i tak jak mówię, nie trzeba mieć gofrownicy, można to zrobić spokojnie na patelni, po prostu tak jak z plackiem. Około 2 łyżki duże na patelni, na olej i usmażyć i będzie równie dobre. Nakładam latkes na środek patelni. Zamykamy. I właśnie do reszty dodam trochę tych pieczarek. Teraz pokażę, jak wyglądały pieczarki. Pieczarki wyglądają właśnie w ten sposób. To są po prostu upieczone pieczarki. Dałam takie zioła prowansalskie, mieszankę, trochę oliwy z oliwek i soli. Piekłam 250 stopni i to było około 15 minut. Po prostu też zobaczymy, że one są lekko zbrązowione, to już wystarczy. I możemy dodać właśnie około dużej łyżki
takich pieczarek do naszego latkesa. Wymieszać i następny będzie właśnie w wersji z pieczarkami. Do takiego latkesa podajemy, można podać właśnie też sos jabłkowy, taki właśnie słony latkes z sosem jabłkowym super też smakuje. Można podać z sosem jogurtowym. I taki sos jogurtowy ja przygotowałam. Sos jogurtowy to jest tak, jogurt, około łyżki, no powiedzmy tutaj są 4 łyżki jogurtu, około 1 łyżki soku z cytryny, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz i ja tu dodałam też właśnie nasze zielone pietruszka, koperek i cebulka zielona, ale można na przykład zrobić tylko z czosnkiem, albo można bez czosnku, w zależności jak kto co lubi i właśnie tak przygotowany sos świetnie smakuje właśnie na latkes. Oczywiście można zrobić jakiś gulaszowy sos, grzybowy sos, w zależności co kto lubi. Ja pokazuję takie właśnie proste wersje, takie najbardziej popularne, właśnie, że się je z śmietaną, z jogurtem i sos jabłkowy oczywiście. Więc tak przygotowane właśnie, zaraz zobaczymy jak tam nasz latkes wygląda. O, super, super się robi, już trochę jest zbrązowiony. Więc jeśli używamy tych ziemniaków, które są wcześniej upieczone, to jest też fajne, że taki czas pieczenia jest skrócony i nie trzeba się bać, że na przykład będzie w środku niedopieczony taki gofr czy latkes. Mamy wtedy krótszy czas pieczenia. Oczywiście można tylko na przykład je wstępnie podsmażyć, czy na oleju, czy w gofrownicy. Położyć je potem na papierze do pieczenia i wsadzić do pieca, jeszcze podgrzać w piecu, żeby one sobie doszły. Więc tak przygotowany latkes. Właśnie tutaj go położę obok mojego słodkiego. Położymy tą wersję słoną. Ja też próbowałam wczoraj właśnie tą wersję latkesa bez sera można zrobić i powiem wam, że wychodzi równie dobrze bez sera. Po prostu tak jak tę batatową wersję, to zrobić tą wersję. On wygląda w ten sposób, słuchajcie, naprawdę fajnie. Specjalnie zrobiłam takie na środku, żeby one były okrągłe, jak latkes, który przygotowujemy na patelni. Więc tak przygotowane właśnie możemy zjeść z sosem, tak jak mówiłam, jogurtowym. Możemy dać na przykład sos też jabłkowy, ale możemy też dać na przykład właśnie gulasz jakiś. Więc ja tutaj właśnie wrzucę tą wersję jeszcze na środek, tą wersję z pieczarkami. Właśnie jestem właśnie zdziwiona, że w sumie gofry bardzo ładnie wychodzą i nie miałam żadnego problemu, że one na przykład, nie wiem, przykleiły się, nie chciały się odkleić, albo może też dlatego, że posmarowałam tym masłem klarowanym i uważałam, żeby było, chociaż jest, prawda, z tefalu ten obudowa, ale jednak pilnowałam, żeby dać za każdym razem masło. Więc tu nam się robi następny, a teraz pokażę tą wersję taką właśnie wegańską, bardzo prostą. I to jest ciekawy przepis, który właśnie zobaczyłam w New York Times, zrobili właśnie ranking najlepszych latkes i ten latkes właśnie wygrał ranking. Jest bardzo prosty, bo potrzebujemy tylko ziemniaki, właśnie te upieczone wcześniej, nie do końca, pieprz i sól. I tyle. Więc właśnie tutaj mój olej już jest gotowy. Już go tu odstawię. Może tutaj trochę przesunę teraz. O tak.
żeby było widać, będę smażyć. Więc też możemy około na przykład zróbmy, bo teraz to już nie ma znaczenia jaka ilość, że tak powiem, ziemniaków, bo mieszamy to tylko, doprawiamy solą i pieprzem. Więc po prostu ziemniaki starte na grubszych oczkach, doprawiamy solą, dodajemy pieprz, ja dam ten pieprz cytrynowy, on jest taki grubiej mielony. Po prostu musimy wymieszać, tak sprawdzić na oko, no generalnie, żeby nie był ani zasłony, ani, zależy, generalnie to możemy zawsze dosolić takiego placka później sobie, więc możemy nie przesadzać z solą, ani z pieprzem, to możemy generalnie jeszcze, wiadomo, potem po upieczeniu dodać do smaku trochę pieprzu i soli. Więc takiego właśnie, takie ziemniaki, one są właśnie, jak mówiłam, one są takie na wpół ugotowane, więc one są tak, że się kleją, ale nie robi się z nich pire. I tak formujemy placka około taki, powiedzmy, niecały centymetr grubości. Ja zrobię taki właśnie nie za duży ten placek i na rozgrzany olej, gorący olej, dajemy taki placek. Ja przygotuję jeszcze drugi placek. O, one się fajnie właśnie tak kleją. O, i taki drugi placek wkładamy na olej. Teraz pokażę. Mi się wydaje, że one będą dosyć szybko, bo moja patelnia się rozgrzała, olej na niej się rozgrza dosyć mocno. Tylko zerknę jeszcze tutaj jak wygląda jeszcze gofr prawie gotowy, ten z pieczarkami. Ten gofr był trochę większy, więc będę go jeszcze chwilę piekła. Opiekamy teraz z dwóch stron. Placki opiekamy z dwóch stron. I bardzo ważne jest, że potem po upieczeniu musimy wziąć sobie kawałek takiego ręcznika i położyć placki na takim ręczniku, żeby odsączyć trochę ten tłuszcz. Więc teraz właśnie pokażę. W międzyczasie sprawdzę moją gofrownicę i wyciągnę placka z gofrownicy. To jest placek gigant. Tak, słuchajcie, wygląda. Jest dosyć duży, super się przypiekł, jest trochę brązowy. Pachnie wspaniale, pieczarkami, ziołami. Tutaj te placki widzimy tutaj w oleju. Musimy nalać około centymetr oleju do pieczenia na patelni, tak żeby one były trochę zanurzone, ale nie muszą one pływać w tym oleju. One po prostu muszą być tak do połowy zanurzone w oleju. Tak, upieczone placki odsączamy właśnie na papierze, takim ręczniku papierowym. I one, właśnie to jest ciekawe, że one, pomimo tego, że nie mam żadnego jajka ani żadnych dodatków, one się trzymają. Trzymają się. I powiem wam, że dzisiaj właśnie też próbowałam i są naprawdę super. I to jest niesamowite, że placek, który nie ma w sobie nic oprócz ziemniaka, soli i pieprzu, może tak super smakować. Więc naprawdę polecam. Naprawdę są świetne i jeśli zrobimy je właśnie na oleju, to one są wspaniałe i chrupiące, bardzo fajne. To tyle o plackach. Można zrobić właśnie różne, jak tam się chce, wariacje. Jeśli chodzi o te placki z gofrownicy, można dodać. Proporcja generalnie musi być taka, że na kubek
czy ziemniaków, czy jakichś warzyw rozdrobnionych. Muszą być 2 jajka, łyżka mąki, no i przyprawę to już, prawda, od Was zależy. Teraz przejdę do mojej drugiej stacji, żeby móc pokazać Wam tutaj moje miejsce do robienia pączków. Więc ciasto na pączki potem oczywiście udostępnimy. To jest moje, słuchajcie, pączki tak urosłe. Ciasto widać, że po prostu wyszło z garnka. Potem udostępnimy oczywiście przepis. To jest przepis taki prosty. Myślę, że każdy może zrobić. Wiem, że są takie przepisy, że trzeba dodać trochę alkoholu i są bardzo skomplikowane. To jest przepis prosty. To jest 2,5 łyżeczki suchych drożdży, czyli to jest 25 gram drożdży żywych, 3/4 szklanki ciepłej wody, 1/4 szklanki cukru, 1 łyżeczka soli, 3,5 szklanki mąki, 2 jajka i 1/3 szklanki oleju. Potem udostępnimy oczywiście przepis, a ja teraz tylko pokażę, jak ciasto uformować i upiec. Więc generalnie ja mam szczęście, ponieważ pożyczyłam sobie frytkownicę z JCC, ale jeśli ktoś nie ma frytkownicy, no to musi zrobić to na patelni. No i to jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba pilnować temperatury oleju, żeby ten olej nie był za gorący, bo wtedy pączki nam się spalą. Więc generalnie temperatura powinna być 180 stopni, jeśli robimy w takim właśnie urządzeniu, a jeśli nie, no to musimy właśnie pilnować, żeby temperatura nie była za wysoka, ponieważ pączki będą się paliły, a nie będą gotowe w środku. I też ważna zasada, ciasto na pączki musi być rozbankowane cienko. Około 0,5 cm musi mieć. Ja właśnie tutaj rozbankuję. I teraz w zależności od Was, jeśli chcecie takie większe pączki, ja generalnie właśnie będę obstawiała na takie mniejsze pączki, a w ogóle to zrobię też takie całkiem z kieliszka rozmiaru pączki, które będą bez nadzienia, tylko będą po prostu polane trochę lukrem, można je polać trochę czekoladą i one są takie, że na powiedzmy jednego gryza można zjeść takiego pączka. Takie większe pączki można oczywiście nadziać, na przykład ja przygotowałam nutellę i mam też dżem. I też w zależności właśnie jak lubicie, czy z lukrem, czy też posypane tylko cukrem, pudrem. Można oczywiście, fantazja jest bez ograniczeń. W tamtym roku w Izraelu byliśmy właśnie w czasie Hanuki, to po prostu tam jest cały festiwal smaków, pączków, niesamowicie udekorowane. Ja dzisiaj pokażę też kilka pomysłów na dekorację takich pączków. Więc musimy rozbankować ciasto właśnie na około 0,5 cm grubości. A następnie z szklanki wycinamy koła. Ja właśnie też zrobię trochę z tych większych kół. O. I wrzucamy je na rozgrzany olej. Musimy pamiętać tylko, żeby je w odpowiednim momencie przewrócić na drugą stronę. Tutaj mi się coś nie do końca odcisnęło. O, teraz, taka wielkość. Tutaj wrzucamy i czekamy chwilę. No i właśnie ja mam też tą wykałaczkę, którą będę używać do przekręcania pączków. Już tutaj one będą właśnie sobie rosły. I zaraz mogę jeszcze nawet zaprezentować. Więc one się tu smażą. Najpierw jedna strona,
rosną kulki, potem obrócimy je na drugą stronę. Tak, więc jedna strona, teraz przewracamy drugą. One muszą być brązowe, tak wiadomo, pączki taki brązowy. No i oczywiście też po upieczeniu proponuję je położyć na chwilę na ręczniku papierowym, żeby nadmiar tłuszczu został na papierze i wtedy one będą dobre, chrupiące, a nie takie namoczone w tym oleju. Więc tu przygotowuję papier. Tak, papier i sprawdzam moje pączki. Patrzymy, jak tam kolor. Myślę, że z jednej strony już prawie gotowe. Jeszcze trochę na chwilę z drugiej strony je dosmażymy. I przygotuję też od razu takich małych. Więc tutaj właśnie teraz z takich malutkich pączków odcisnę kilka. Wiadomo, że jak się ma na patelni, no to trzeba tego oleju nalać dosyć albo czy do garnka, czy do patelni. Musimy nalać tego oleju trochę więcej niż do smażenia na przykład placków używaliśmy. I tutaj właśnie pączek piękny, okrągły. W zależności jak lubicie. Ja powiem wam, że one smakują dobrze, takie nie mocno. Oczywiście trzeba sprawdzić w środku, czy on jest gotowy. Można jednego po prostu wyciągnąć sobie wcześniej i wziąć go, otworzyć i zobaczyć, czy on jest gotowy w środku. Musi być ciasto, prawda, suche, nie może być takie mokre, tylko musi być suche, więc jak jest, to musimy sobie zrobić kilka na próbę, zobaczyć po prostu, jak one wychodzą i wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej, jaki czas potrzebujemy do pieczenia. Teraz zrobię kilka takich małych pączków, a teraz pokażę, jak dekorować te duże pączki. Więc wrzucam małe, tu mam kilka dużych, pokażę, jak można udekorować. Więc właśnie, jeśli mamy taki właśnie worek z taką końcówką do wyciskania, to jest taka też do dekorowania, to możecie użyć taki worek i ten worek właśnie, tę końcówkę można wbić do pączka i napełnić go trochę właśnie czekoladą na przykład. Ja tutaj właśnie mam nutellę, napełniam go trochę nutellą i tak przygotowany pączek. Teraz tak przygotowany pączek, właśnie tutaj tak wbiłam to i dałam trochę tej nutelli. Jest taki sposób do dekorowania, że można zrobić lukier. Lukier oczywiście zrobiłam taki prosty na bazie wody i cukru pudru. Niektórzy używają, na przykład ubijają białka, wtedy jest bardziej biały ten lukier. Ale generalnie myślę, że woda i cukier puder jest wystarczający. Teraz można kupić różnego rodzaju naturalne barwniki w wszystkich kolorach tęczy, więc nie ma żadnych problemów, ale jeśli chcielibyście na przykład, nie macie takiego barwnika, a chcielibyście zrobić jakiś kolor, to na przykład można dodać odrobinę kurkumy i będzie wtedy piękny, żółty kolor. Można dodać na przykład jakiegoś soku malinowego i będzie różowy kolor. Ja tu akurat mam takie pisaki i przygotowałam właśnie biały lukier i widziałam kiedyś właśnie ostatnio taki pomysł, że się daje lukier na talerzyk. Tak. I kolorowymi pisakami można zrobić na przykład jakieś właśnie wzorki. Jakieś wzorki na tym lukrze białym. Tu zrobię jakiś tęczowy wzorek. Będziemy mieli tęczowego pączka. O, takie widzicie, na przykład coś takiego. Teraz taki pączek bierzemy i robimy pieczątkę.
O. I mamy taki Picasso Ola. Taki pączek możemy posypać też na przykład kolorowymi takimi posypkami, drażetkami. Od razu wygląda wesoło i super smakuje. Można dać skórkę pomarańczową, można dodać do dekoracji wszystko, co się tylko zamarzy. Ja następnego mogę też robić takiego sos czekoladowy i zrobię mu z sosu czekoladowego. No. Taki piękny. I posypię to również kolorowymi posypką. No. Te malutkie, one są właśnie słodkie. Popatrzcie, jak one super wyglądają. Wyglądają takie malutkie ziemniaczki trochę. I też to właśnie można zrobić taką pieczątkę z tego lukru kolorowego. Można zrobić na nim jakiś zygzak, na przykład wesprzeć strajk kobiet. Więc tak przygotowane pączki, kochani. Prosty przepis, smaczne pączki. Jak widzicie, świetnie wychodzą, pięknie rosną, takie piękne kuleczki się robią. Wszystkie przepisy potem opublikujemy na stronie JCC Kraków, więc popatrzcie, jeśli jesteście zainteresowani przepisami, a jeśli zapamiętaliście, bo przepisy mam nadzieję, że były naprawdę proste, to będzie mi miło, jeśli wyślecie na przykład zdjęcia swoich placków, czy gofrów, czy pączków i opublikujecie je u nas na stronie, to będzie mi bardzo miło. Jeśli ktoś ma pytania, to zapraszam i słucham. Nikt nie ma pytań? Chyba nikt nie ma pytań. Możecie się zgłosić, jak chcecie. A jak nie, no to dziękuję Wam bardzo. Bardzo za Wami tęsknię. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w realu na naszych warsztatach, bo tęsknię za całą ekipą warsztatową i w ogóle za naszymi kolacjami w JCC. W tym roku Hanuka nie będzie JCC pachniało plackami. Mamy dla Was oczywiście jakieś paczki, ale będzie mi smutno, że nie zobaczymy się na żywo. Więc polecam moje placki i pączki w domu. No i Haksamea. Całuję Was i do zobaczenia wkrótce. Haksamea.